Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę do parku Salina. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Już przy wejściu mamy informacje z tym, jakie miejsca w ogóle w tym parku możemy zobaczyć. No i informację, że to jest park narodowy. Na Malcie generalnie nie ma wielu parków i nie ma też dużo zieleni. To znaczy jest zieleń, zwłaszcza zimą, poza sezonem jest bardzo zielono, ale mam na myśli to, że nie jest tak jak w Polsce, gdzie mamy bardzo dużo parków, mamy dużo lasów, jest mnóstwo drzew. Tutaj jest zupełnie inaczej. Te parki są maleńkie, tych drzew nie jest aż tak dużo, nie ma tutaj jakiegoś dużego lasu ani nic takiego. Park Salina to jest jeden właśnie z największych parków w ogóle na całej Malcie. Jeden z takich największych w ogóle zielonych obszarów. Ponieważ to park narodowy, zabronione jest kempingowanie, rozbijanie namiotów i rozpalanie grilla. Bardzo często ten park Salina nazywany jest również Kennedy Grove, dlatego że tutaj znajduje się pomnik Johna Kennedy'ego, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten pomnik został zamówiony przez rząd maltański w 1964 roku i był współfinansowany przez Amerykanów żyjących na Malcie i przez rząd amerykański. Tak właśnie wygląda ten pomnik Johna Kennedy'ego. Zobaczcie, ile tu jest atrakcji, place zabaw dla dzieci, huśtawki, można się pohuśtać na ośle albo na wielbłądzie i zupełnie nie krzywdzić żadnego osła ani wielbłąda. Oczywiście co jakiś czas są tutaj tablice przypominające o zasadach korzystania z placu zabaw. One są oczywiście z jednej strony po angielsku, z drugiej strony po maltańsku. Tak jak wszystko tutaj na Malcie jest dwujęzyczne. Jest też siłownia plenerowa. Trochę skrzypi. Jest tutaj też bardzo dużo miejsc, gdzie można po prostu usiąść i zrobić sobie piknik. Są stoliki, są ławki. Tak szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się, że ten park jest dużo mniejszy niż jest w rzeczywistości, a jest całkiem spory, więc ciekawe zaskoczenie. Malta słynie z soli. W wielu miejscach, zarówno na Malcie, jak i na Gozo, możecie zobaczyć saliny, w których zbierana jest sól. I takim miejscem na Malcie, gdzie zbiera się najwięcej soli, jest właśnie Salina Bay, czyli Zatoka Salina, którą widzicie
za mną. W szczytowym okresie zbiorów zbiera się tutaj 4000 ton soli z 2 zbiorów, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Ta sól jest oczywiście później sprzedawana, można ją tutaj kupić. I ta sól w ogóle jest na tyle ważna na Malcie, że w bardzo wielu miejscach możecie znaleźć ulice, które nazywają się melch, czyli właśnie sól w języku maltańskim. Jak w ogóle wygląda cały proces powstawania soli w tych solankach? Proces rozpoczyna się wtedy, gdy woda morska zaczyna wypełniać szczeliny w linii brzegowej. Tę wodę morską pozostawia się na 8 dni, a następnie jest ona przeniesiona do mniejszych solanek, które są cieplejsze i znajdują się dalej od morza. Na początku procesu suszenia woda nabiera czerwonawego odcienia i zaczynają formować się kryształki soli. Podobno jeżeli przyjdzie się tutaj wcześnie rano, to można zobaczyć miejscowych, którzy zbierają sól z tych solanek. Mówię podobno, dlatego że nigdy nie udało nam się wstać tak wcześnie, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście prawda i że można to zobaczyć. Tutaj po drugiej stronie znajduje się rezerwat Salina, z którego można oglądać ptaki. To jest w ogóle jedno z niewielu miejsc na Malcie, gdzie można oglądać ptaki. I to jest dokładnie miejsce, w którym zatrzymują się ptaki migrujące do i z Afryki, więc teraz właściwie jest sezon, kiedy można najwięcej tych ptaków zobaczyć, bo jest migracja wiosenna i połowa marca to jest właśnie taki czas idealny, kiedy można te ptaki oglądać. I tutaj po tej stronie, od strony parku, mamy nawet takie chatki, z których można oglądać ptaki. Po drugiej stronie też jest ich kilka, z drugiej strony jest oczywiście trochę bliżej i trochę lepiej musi być widać. Rezerwat Salina to jedno z niewielu miejsc na Malcie, gdzie można obserwować ptaki. Dlatego, że ptaków nie ma tutaj wiele. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Bo są tutaj zabijane. To jest coś, o czym być może wiele osób nie wie, ale Malta ma ogromny problem z polowaniami na ptaki. Czasem przyjeżdżamy do jakiegoś kraju, poznajemy lokalną kulturę i tradycje i okazuje się, że poznajemy takie tradycje, które nie mają dla nas żadnego sensu, które są po prostu bezsensowne. Na Malcie polowanie na ptaki. Korzenie polowań sięgają tutaj XVIII wieku, kiedy głód na Malcie był czymś normalnym, więc ludzie polowali na ptaki, żeby po prostu mieć co jeść. Teraz już dawno głodu na Malcie nie ma, ale polowanie na ptaki zostało. Dlaczego? Bo mówi się, że to jest taka tradycja, że tak się robiło zawsze, tak zawsze było, więc powinno się to kontynuować, bo tak, bo można, bo taka kultura. Niektórzy robią to po prostu dla zabawy, uważają, że to jest ich hobby. To jest jedna z tych tradycji, których ja nie rozumiem i których nawet nie będę próbowała zrozumieć, bo w żaden sposób nie przemawia do mnie żadne wyjaśnienie, żadne wytłumaczenie, dlaczego ktoś tak po prostu bez żadnego powodu strzela do ptaków czy do jakichkolwiek innych zwierząt i po prostu zostawia je gdzieś porozrywane nabojami na pewną śmierć. BirdLife Malta, organizacja pozarządowa działająca tutaj od 1962 roku właśnie na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk naturalnych, szacuje, że na Malcie zabija się co roku 500 000 migrujących do i z Afryki ptaków. Wiele z nich to są ptaki objęte ochroną w krajach Unii Europejskiej, więc też na Malcie. To nie jest oczywiście jedynie problem Malty, bo to dzieje się też we Włoszech, na Cyprze, w Albanii, w Grecji, ale tutaj robi to ogromne wrażenie, bo jest to niewielki kraj, a ptaków zabija się mnóstwo. Zapytacie pewnie, czy to jest w ogóle legalne? Czy w ogóle można polować na ptaki?
Malta jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie polowanie na migrujące ptaki w sezonie wiosennym nie jest zabronione. Oficjalnie są nałożone limity odstrzału. Problem w tym, że nikt się ich nie trzyma, są ogromne nadużycia, a myśliwi zabijają więcej i nawet te gatunki, na które nie mają zezwolenia. Dlaczego tak się dzieje? Malta to jest kraj, gdzie mieszka około 500 000 ludzi. Wszyscy się tutaj znają. Nawet jeśli ktoś łamie prawo, to często nie dostanie nawet mandatu, bo to znajomy albo znajomy znajomego. Problemy korupcji w takich sytuacjach są chyba oczywiste. Poza tym fakt, że w społeczeństwie składającym się z 500 000 osób, gdzie 10 000 osób to myśliwi polujący na ptaki, sprawia, że są oni ważną siłą polityczną. Każda partia, bez względu na postulaty, wie, że nie wygra wyborów bez wsparcia myśliwych. W związku z tym żadna z partii, żaden z polityków otwarcie nie wyrazi sprzeciwu przeciwko polowaniom na ptaki, bo każdy z nich potrzebuje ich poparcia. Nie ma poparcia, nie ma głosów myśliwych, nie ma zwycięstwa w wyborach. Podobnie ma się sprawa z członkostwem w Unii Europejskiej. Czemu na Malcie są wyjątki dotyczące polowania w czasie migracji ptaków? Bo taka liczba myśliwych mogłaby skutecznie zachwiać maltańskim poparciem dla członkostwa Malty w Unii Europejskiej. Koło się zamyka, a problem cały czas istnieje. I jest to na tyle duży problem, że kilka lat temu, kiedy właśnie w trakcie migracji ptaków na Gozo zatrzymało się kilkanaście łabędzi, a były to dokładnie łabędzie nieme, które są pod ochroną, 24 godziny na dobę musiała pilnować ich policja. Wszystko po to, żeby nie zostały odstrzelone. Są oczywiście organizacje, które działają na rzecz ochrony ptaków, na przykład Birds Life Malta. Ludzie działający w tej organizacji zgłaszają nadużycia, kiedy zbyt wiele ptaków jest odstrzeliwanych, kiedy ludzie polują bez zezwolenia, prowadzą działania, żeby w ogóle ograniczyć te polowania. Niestety spotykają się z groźbami ze strony myśliwych, otrzymują pogróżki mailami, SMS-ami, są nawet atakowani, gdy bezpośrednio zwracają uwagę myśliwym, aby zaprzestać polowań. Niestety tak to wygląda. Jest to tradycja, a raczej coś nazywanego tradycją, ale w rzeczywistości jest to po prostu barbarzyństwo. Żegnam się z Wami trochę smutnym akcentem, ale jakoś nie potrafiliśmy przejść obojętnie obok tego tematu. Bo kiedy przychodzi się tutaj oglądać takie miejsca, z których można obserwować ptaki i widzi się znaki przypominające, że jest zakaz polowania, to nie jest dlatego, że ktoś jest nadgorliwy i chce po raz kolejny przypomnieć, że jest po prostu zakaz. To jest rzeczywiście dlatego, że ludzie po prostu bardzo dużo tutaj polują. I to jest naprawdę ogromny problem Malty. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, o ile oczywiście taki temat może się podobać, to zostawcie kciuka w górę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku.